Witamy wszystkich serdecznie w naszym kolejnym odcinku. W sumie dzisiaj to mamy 7. odcinek naszego podcastu, ale jest to 3. odcinek dotyczący związków, partnerstwa, takiego wspólnego, bliskiego życia. Dzisiaj poruszymy taki temat dotyczący konfliktów, kłótni, a nawet takich kłótni, które stają się agresywne, ale są to kłótnie w związkach, które zaczynają się od bardzo drobnych spraw. No, to może być kłótnia o tym, jak papier jest zawieszony, jak się używa pasty do zębów, czy to, co dzisiaj chcemy poruszyć w naszym odcinku dotyczący chleba. Ale my często wiemy, bo o tym mówimy w naszych odcinkach, że z boku wydaje się, jakbym usiadła i przyjrzała się takiej kłótni, o co oni w ogóle się kłócą. To są bardzo drobiazgi w naszym życiu. Ale my wiemy, szczególnie ty, Robert, jako psychoterapeuta, że tam jest coś pod spodem. Często takie historie, i przypuszczam, że masz takich pacjentów w swoim gabinecie, historie małżeńskie wyglądają tak, że te kłótnie, te drobne sprawy są tak już mocne, Tak. że ludzie dochodzą do wniosku, że nawet te życie razem staje się w ogóle niemożliwe. Tak. A Robert, gdybyś powiedział, to co to jest to pod spodem, co jest schowane pod tą taką kłótnią w sumie o nic? Jasne. Zanim przejdziemy do tego przykładu, o którym już wiesz przecież, i zresztą jest w tytule, to jest bardzo często właśnie skrypt. Nieraz mnie o to pytasz. Skrypt życiowy, czyli nieświadomy scenariusz życia, który składa się z wielu, wielu decyzji. Mówimy decyzji skryptowych u nas, w moim kierunku analizy transakcyjnej, a więc to jest coś, co powzięliśmy na etapie, mówimy o tym naukowo introjekcji, czyli w bardzo wczesnym dzieciństwie, i ten scenariusz realizujemy tak naprawdę do naszej śmierci. I tutaj, w tym kontekście, który poruszasz, chodzi o to, mówiąc tak najprościej, że jacyś powinniśmy być, również w związku. Tacy. I to są pewne ramy, które nam nie pozwalają wyjść poza te ramy, i to jest bardzo silne. Tam są przekonania, stereotypy i wiele, wiele innych elementów. Ogólnie mówimy na to decyzje skryptowe podjęte jeszcze na etapie często, gdy nie mogliśmy decydować o tym, tylko zastaliśmy to wszystko właśnie najczęściej od rodziców, czy też od innych osób znaczących. Ja to wiesz, często pewno tobie też to mówiłam, że dla mnie to jest troszeczkę tak jakby nagrany film z wczesnego dzieciństwa w głowie tego dziecka, niezależny od niego, bo on niewiele mocy ma, to dziecko, prawda, otoczone różnymi opiekunami, sytuacjami, i ten film jest takim filmem, który rozgrywa się przez resztę jego życia. Dokładnie. To w takim razie, no dobrze, bo ja już znam tą historię, ale chciałabym, żebyś słuchaczom opowiedział, co tu może być z tym chlebem, bo też kłócić się o chleb to jest w kraju, gdzie mamy ogólnie dostatek. Gdybyś opowiedział tą historię, co tam się takiego wydarzyło, a na końcu powiemy, jak może być rozwiązaniem bułka tarta. Świetnie. Tak, nawet powiedziałbym, że nie tylko chodzi o chleb, ale i o bułkę, bo mamy w tytule właśnie bułka tarta, dokładnie o to chodzi. A postaram się tak w skrócie, bo to była w ogóle dłuższa historia. I to jest coś, co się dzieje nie tylko w tej sytuacji, o której chcę powiedzieć, rzeczywiście faktycznej, ale w ogóle nie tylko w tamtej sytuacji, czy w tamtym miejscu, w tamtym domu. Żona miała coś takiego w sobie, że w domu musi być zawsze chleb. Z tym, że nie było zbyt istotne, czy też on ma być świeży, czy też stary, jakikolwiek. No i też bułki miały być. To był pewien stereotyp tej właśnie małżonki, świetnie zresztą dbającej o ten dom, poza który ona nie mogła wyjść. Ale popatrz, co z tego wynikło. U męża w stereotypie było to, że on zawsze marzył, i tu już nawiązując do skryptu, mówimy o jego wczesnym dzieciństwie, o tym, żeby mógł jeść chleb, czy też bułki, ale tylko bardzo świeże. Najlepiej, wiesz, prosto z piekarni, tam prawie, że przyniesione, jak wiesz, piekarz to wystawił, proszę ciebie, tam z tego swojego pieca. Nie? I teraz popatrz, co się dzieje
w tej rodzinie. Oczywiście to trwało bardzo długo, ale ja Ci pokazuję, wszystkim naszym kochanym słuchaczom, ten moment, który będzie dla nas takim przyczynkiem, żeby to sobie troszeczkę bardziej omówić. Nie? Wielokrotnie bywało tak, że fakt, iż ta żona kupowała tego chleba i bułek tak naprawdę wtedy na zapas, szczególnie na weekendy czy na różne święta, powodował, że tam nigdy nie było tego chleba szczególnie, powiedziałbym, świeżego, ale zawsze jakieś tam odłamki, kromki i tak dalej były chleba starszego. Oczywiście on, szczególnie gdy nikt nie widział, gdy już był i stary, i świeży, on sobie odkrawał z tego świeżego. I ten zapach, wiesz, ale któregoś dnia, proszę Ciebie, nastąpiła eskalacja, ponieważ żona przychodzi, znowu tam kładzie, wiesz, jakieś kolejne świeże, on bezceremonialnie wyciąga, no i sobie tam odkrawa ten świeży, nie? I na to żona mówi, no ale chwileczkę, no ja dopiero co przyniosłem ten chleb. No tak, przyniosłeś. No to sobie odkrawam. No ale jak, świeży chleb odkrawasz? No tak, no świeży. No ale dlaczego? No ale kto ma zjeść ten stary? Ja mam zjeść ten stary, tak? I to dokładnie tak, wiesz, jak Ci pokazuję, mniej więcej przebiegało, z czego stworzyła się karczemna awantura, która powtarzała się. Ja już Ci mówię jakąś tam bardziej sekwencję, kiedy to bardziej wyszło, że tak powiem, u nich głębiej, nie? Ale to się powtarzało. To się powtarzało do takiego momentu, gdy już w ogóle ten wrzód jak gdyby się przelał do jakiejś ogromnej awantury, łącznie, o czym będziemy w kolejnym odcinku mówić, będziesz później zapowiadać, wiesz, zostawiam cię, nie czuję się bezpieczna, a ja mam ciebie dosyć i tak dalej, ale to później będziesz zapowiadała, nie? I teraz zobacz, czyli chodziło o to, że tutaj ten chleb czy ta bułka była jakimś przyczynkiem do czegoś, proszę ciebie, co tylko oni uruchamiali, a źródłem był skrypt życiowy. Jest coś tam innego. A gdybym mogła się Ciebie zapytać, no Tak. bo tak, wyobrażam sobie, że ta żona jest Mhm. bardzo taką dobrą, opiekuńczą żoną. Dla niej to jest też takie ważne, Tak, żeby tego chleba nie zabrakło tak. w domu, więc wyobrażam sobie, że też może o dużo innych rzeczy bardzo dobrze dbać. Tylko moje pytanie jest, dlaczego tak bardzo ten chleb wręcz stał się dla niej taką świętą rzeczą, żeby on zawsze był? Czy Ty tu widzisz tu coś pod spodem? Mogę podejrzewać, jakoś mocno mogę podejrzewać, to jakoś jest bardzo prawdopodobne, że właśnie u niej w tych decyzjach skryptowych, w tym, co w jej domu było, no bo to, wiesz, pokolenia wojenne, tam już rodzice, dziadkowie, nawet pokolenia przedwojenne w tym przypadku, to wyobraź sobie, że chleb nie tylko był świętością, ale w ogóle samo posiadanie tego w domu, czy on jest, czy go nie ma, niezależnie od tam jakiegoś innego posiłku, nie wiem, warzyw, kapusty, czegoś, to było pewną taką podstawą. Już, przepraszam, i jednocześnie mogło też być tak, co raczej też podejrzewam, to jest bardzo prawdopodobne, brak chleba musiał powodować jakąś eskalację. Nie tylko tą zewnętrzną, że nie wiem, przychodzi sąsiad, nie mamy go czym poczęstować, proszę ciebie, ale na przykład, nie wiem, tam dziadek, ojciec, ktoś tam, proszę ciebie, mógł wyraźnie wymagać tego. Więc u podstawy może być też głęboki lęk, że nie ma tego. Mhm, chleba, mhm, nie? mhm. Tymczasem u niego może być tak, że ten zapach tego pięknego, świeżego chleba to jest coś takiego, co przypomina mu na przykład dzieciństwo i jemu to się kojarzy, nie wiem, na przykład z ciepłem. Z tego co wiem, to też to jest człowiek z takiego pokolenia, gdzie cierpiał niedostatki po prostu. Mhm. I być może, wiesz, to jakieś, nie wiem, posiadanie, wiesz, w tym chlebaku świeżego chleba, a nie starego, znowu to dla niego było nie tylko jakimś, nie wiem, jakąś lepszą sytuacją niż w ogóle posiadanie czegokolwiek innego. I ten zapach powodował, że on sobie teraz może ten świeży chleb. Już nie mówię o tym, że mogły być takie sytuacje, nie wiem, mogli nie mieć nic akurat, Mhm. ale mieli ten chleb, najadł się tego chleba. Tutaj na to mogą się składać różne decyzje skryptowe i różne sytuacje oczywiście, nie? Ale bez wątpienia oni kłócili się wcale nie o ten chleb czy tą bułkę na wierzchu, no bo rozstrzygnięcie było z naszego tytułu. Któregoś razu przełom nastąpił, gdy po kolejnej jakiejś tam, wiesz, sesji, no co, znowu z tym chlebem, a ty znowu z tym, a ty znowu stary, a znowu ja będę jadła ten stary, a ty znowu gadasz o tym, że będziesz jadła ten stary i znowu, wiesz, awantura. I ona w jakimś momencie mówi, poczekaj chwileczkę, przecież jak tego chleba nawet zostaje, to ja z niego robię tartą bułkę. I wyobraź Mhm. sobie, że jego oświeciło. Mało tam, rozumiesz, nie padł. Mhm. Jak robisz tartą bułkę?
to ty nie kupujesz tarty bułki? Nie kupuję, już 3 lata nie kupowałem. To jest z tego. Mielę to. W czymś tam mieli to. Mhm. Takie Wiesz, i tu proste nastąpiło rozwiązanie. takie Mhm. zatrzymanie się, Tak. proszę ciebie, że ta tarta bułka jak gdyby w tym momencie rozstrzygnęła, ale w ogóle nie całość tego, bo wiesz, to nagle nie jest tak, że jakieś ich decyzje skryptowe, ten cały okres, kiedy oni, wiesz, jakoś ustawili ten scenariusz życia, o którym już troszeczkę powiedzieliśmy, nagle to się zmieniło. No nie, bo to już było, to się nie zmieniło. Trzeba podjąć nowe decyzje i rozumieć to, co się robi. Też będziemy jeszcze o tym później mówili też w kolejnych odcinkach, w tych grubszych sprawach, jak je nazywamy, nie? Ale zobacz, kończąc tą sekwencję, to był to moment, kiedy można było zacząć reflektować, zastanawiać się, czy to nie może być rozstrzygnięcie, nie? Żeby na ten moment Mhm. skończyć eskalację przede Mhm. wszystkim, nie? Ja to powiem Ci, że pamiętam takie momenty w pracy nad sobą, że Mhm. czy ze swoim dzieckiem, czy w pracy właśnie nad sobą w małżeństwie, że Mhm. troszeczkę uczyłam się tak jakby stanąć z boku tej sytuacji i Mhm. przyjrzeć się jej i też zadać sobie pytanie, o co tu tak naprawdę chodzi, bo to często się okazywało, że to można dużo prościej po prostu rozwiązać, choć wydawało się czymś bardzo wielkim Tak, z boku dla kogoś, totalnie nic nieznaczącym, no. tak. Kłócimy się tylko o chleb. A Robert, my żeśmy wcześniej trochę też rozmawiali, bo Mhm. chciałabym, żebyś powiedział też ogólnie, czego kobiety tak głęboko potrzebują, czego żona potrzebuje od męża i też czego mąż by potrzebował właśnie w związku takiego Tak. głębszego. Wiesz, ta żona, zaznaczam, podkreślę, to nie absolutnie moi pacjenci. Mhm, mhm. To też często podkreślam, stąd nie rozwijam, mam zgodę, mogę o tym mówić, to nie są absolutnie moi pacjenci. Jednak takie sytuacje się codziennie powtarzają też w gabinecie moim. Nie? Jak wiesz, nie przyjmuję par, jednak te osoby przychodzące mówią o różnych podobnych Tak. sytuacjach wielokrotnie. Nie? Ta kobieta, tu na tym przykładzie wielu innych kobiet, bardzo potrzebuje bezpieczeństwa, ciepła, wdzięczności, jakiegoś niewielkiego zadośćuczynienia za to, co ona robi, że ona się rzeczywiście bardzo stara, szczególnie ta akurat kobieta, która się bardzo stara, ale ona chce się czuć po prostu bezpieczna. Nie? Ona się czuje bezpieczna wtedy, kiedy na przykład w tym przypadku, bo mamy ten konkretny przykład, ten mężczyzna nie tylko uwzględniałby właśnie ten jej, nawet możemy nazwać stereotyp, że można jeść świeży chleb pod warunkiem zjedzenia tych kawałków starszego, bo faktycznie wtedy nigdy by w życiu nie jadła, Mhm, rozumiesz, świeżego chleba, to lepiej kupować starszy, bo może byłby tańszy. W tej piekarni to byś, no wiesz, tak. jeszcze zaoszczędziła trochę być może pieniędzy w ten sposób, nie? No to można by było tak to uznać, nie? Nie, ona nawet też lubiła, jak się później okazało, wiesz, jak się później okazało ten świeży chleb, nie? Ale ona tak bardzo potrzebowała bezpieczeństwa, że potrzebowała, żeby ten mężczyzna dał jej taką możliwość, żeby ona mogła mieć to w sobie, że to jest dla niej takie ważne, żeby mógł to przyjąć tak właśnie, jak to u niej jest. Mhm. Ewentualnie, żeby mogli o tym pogadać, ale Taka wiesz, w takiej akceptacja, kategorii, tak? Taka akceptacja, tak, poddanie. dlaczego to jest takie ważne? Czyli wiesz, przestrzeń, jak nieraz mówimy, nie? Mhm, mhm. To A właśnie, jeśli nie? chodzi o tego męża, czego Tak. on by oczekiwał w tej sytuacji tutaj? Więc on by oczekiwał bardzo, bardzo podobnie wtedy, Mhm, czyli on by oczekiwał, wiesz, no wiadomo, facet zawsze bardziej szacunku, kobieta miłości, nie? To można ogólnie też powiedzieć. mhm, On by oczekiwał tego, rozumiesz, żeby on nie musiał spinać się na samą myśl, oczywiście on sam to w sobie uruchamia, nie? Na samą myśl o tym, że teraz ona weszła z tym świeżym chlebem, wiesz, i teraz on już sobie teraz odkroi ten chleb, aby będzie jej się pytał. On by chciał mieć też przestrzeń, a więc też się czuć bezpiecznie, że to możemy tam sobie, czy na tartą bułkę, czy ten starczy, nie wiem, tam do sosu wrzucisz, bo wiadomo, tam, nie wiem, wiem, że na przykład sos z wołowiny, jak robisz, czy tam jakieś inne, możesz trochę chleba dorzucić, tam nie wiem, do zrazu możesz chleba. Ludzie, no 1 500 000 pomysłów jest, nie? Ale żeby on mógł również od tej żony nie słyszeć tego, co słyszał, tylko żeby ona mu dała do tego przestrzeń, nie? Żeby mhm, oni mieli coś takiego w sobie, że on sobie może zjeść i stary, ale starego nie lubi, ale może zjeść też, rozumiesz, ten świeży, ale świeży lubi bardziej. Żeby to była wzajemna akceptacja. On by tego potrzebował, według mnie. I powiem Ci więcej, tam nastąpił proces od tego momentu, tak, tylko jeszcze parę tak, sekund, że mhm, on sobie to, nazwijmy to, przepracował, chociaż to nie miało związku w ogóle z terapią, ani jednej, ani drugiej strony, bo tak nazwijmy było trochę życiowo bardziej, że on uznał, że to jest fajne, że to jest jego, nie wiem, rozstrzygnięcie czy rozwiązanie w kwestii chleba.
Mhm. Tam wiesz, bułki tarte, nie? Aha, kurczę, to jak zostaje, to przecież nie ma straty, wręcz jest zysk, bo nie trzeba kupować tartej bułki, nie? I to tak wyszło, nie? Mhm. A ona? O, to ja jestem teraz doceniana za to, że tak wymyśliłam. Jestem tak świetną panią domu i tak u niej było też w procesie i on mnie docenia za to, że ja sobie wymyśliłam, przecież to nie jest jakieś odkrycie Ameryki, ale jednak w naszym domu nawet jeszcze oszczędzam. Nie? O coś takiego chodziło. Nie? I w Mhm. efekcie to wyszło. Tak to wyszło właśnie. Nie? Mhm. Tak wyobrażam sobie idealną sytuację, wiesz, że przychodzi taka żona do domu z tym świeżym chlebem, Tak, już wie, że ona ma taką potrzebę i tu nie można jej zabrać wolności w tej kwestii. No i, ale ona wchodzi, jemu się oczy świecą, on uwielbia tak ten chleb. No i ta żona mówi, no wiem, że lubisz. To odkroję tobie i sobie, posmaruję masłem i zjedzmy razem. tak. Idealna To by było sytuacja. niesamowite, to prawda. A, może wiesz, może oni są na takim etapie. Może tak. Może są na takim etapie, ponieważ są moimi dobrymi znajomymi, mogę powiedzieć przyjaciółmi, mogę ich o to zapytać. Mogę ich o Okej. to zapytać. Okej, Robert, dziękuję bardzo za Mhm, rozmowę. mhm, Więc tak, w tym odcinku zajęliśmy się też takim jakby no, problemem, który bardzo często występuje w związkach, że mhm. z małej sprawy, z Tak, drobnej, no chleba, pasty, papieru, drobiazgów rośnie taka kłótnia, że to jest niesamowite, że po latach ktoś taki może przyjść do ciebie do gabinetu i mówić, nie widzę już przyszłości z tą osobą, nie znając prawdziwej przyczyny pod spodem. Ale mówiliśmy, że w następnym odcinku chcielibyśmy zająć się wielkimi sprawami, tak, czyli zdaniami. Mam już dość, odchodzę, biorę z tobą rozwód. Czy tam te komunikaty oznaczają też coś pod spodem? tak, zdecydowanie. Mhm. Bardzo podobnie, nie? I To o jest tym tylko inny porozmawiamy. komunikat, nie? Choć czasem może być też jakaś kumulacja, tak jak tutaj z tą bułką, tak tutaj z tym, nie wiem, mam cię dość i tak dalej. Tam zawsze jest coś pod tym. Tam Mhm. często się pokazują gry. Będziemy też te gry pokazywać, nie? Mhm. No to tym zajmiemy się w następnym odcinku i wszystkich serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Mamy nadzieję, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak jest, to prosimy, przekaż go dalej, zasubskrybuj i do usłyszenia wkrótce.